Dzisiaj w używanych samochód, który jest jeżdżącym dowodem na to, że eksperymentowanie z dobrami luksusowymi nie zawsze się opłaca. Bo gdy Mercedes pokazał pierwszego CLS-a w 2004 roku, to świat się w nim zakochał. Nie w Mercedesie w ogóle, tylko w CLS-ie. Bo samochód był pierwszą na świecie limuzyną w stylu coupé i doskonale się sprzedawał. Wszystkich urzekł. Pierwsza generacja super się sprzedawała, druga generacja super się sprzedawała. Natomiast przy trzeciej generacji nakombinowano się tak bardzo, że samochód przestał się sprzedawać. Przestał się sprzedawać tak bardzo, że Mercedes postanowił w ogóle wycofać go ze swojej oferty po 20 latach obecności na rynku. Mercedes CLS o oznaczeniu modelowym C257. Dzień dobry. Co poszło nie tak? No, gdzieś dali dupy. Co? Gdzieś dali dupy. Zawsze CLS-ka była zbudowana na E-klasie. To prawda. W tym wypadku 7 cm tylko dłuższa niż E-klasa z tego samego rocznika, czyli poprzednia E-klasa. 4 cm niższy i jednocześnie troszkę szerszy. Tam też około 3,5-4 cm. I zawsze tak było. Natomiast to, co zawsze CLS-a wyróżniało, to to, co pracowało na przykład pod maską. To jest jedna rzecz. A dwa, design. Design był kompletnie inny od pozostałych modeli Mercedesa i dlatego ludzie kochali ten samochód. A tutaj mamy tak naprawdę nadmuchane CLA. Wydłużone CLA, poszerzone CLA i jednocześnie nieco wyższe CLA, więc ludzie zaczęli się zastanawiać, na kuta ja mam wydać pół bańki na samochód, który jest nie do odróżnienia na ulicy od CLA tańszego przynajmniej trzykrotnie. I to był pierwszy duży problem nowego CLS-a, nowego, bo ten jest od 2018 produkowany. Pokazano go w listopadzie 2017, produkcja ruszyła w 2018, w 2023 ją zakończono, przy czym w 2021 jeszcze zdążono przeprowadzić mu mały lifting. Natomiast niestety problemem tego auta był i design, który bardzo przypominał CLA, ale też to, co było pod maską, ponieważ tam były już 2-litrowe benzyny, 2-litrowe diesle, 220D w aucie tej klasy. To już nie było fajne. O ile w E-klasie byli ludzie w stanie to dźwignąć mentalnie, to już w przypadku CLS-a niestety nie, bo on był pozycjonowany pomiędzy E a S zawsze. Przez to, że był zawsze trochę dłuższy. On ma 5 metrów długości bez 4 mm. Więc tam już były te silniki czterocylindrowe. Były oczywiście też V6, tak jak u nas akurat w wydaniu wysokoprężnym, czyli 3.0, a w zasadzie 2.9, rzędówka, napęd na 4 koła Firmatic, 9-biegowy G-Tronic, 286 koni, 600 N. Na papierze robiło to naprawdę wrażenie, ale nie było żadnej V8 już. Gdzie na przykład w Stanach CLS zawsze najchętniej był kupowany właśnie z V8 pod maską. A tutaj już nie było w ogóle V8, była jedyna wersja AMG, to była ta o oznaczeniu 53, ona już miała V6 pod maską i 453 konie. No ale samochód sam w sobie na rynku wtórnym dzisiaj jest dosyć drogi, bo dobry egzemplarz kosztuje powyżej 200 000 złotych, tak jak ten, a są i takie na 400 jeszcze wyceniane i to mają czterocylindrówki pod maską, nie? Więc trzyma na wartości, no bo jest jednak klasą samą w sobie. Pytanie, czy ta klasa sama w sobie oznacza większe wydatki na przykład na to, co tutaj mamy w tym wypadku. Mamy tutaj 130 000 km przebiegu, samochód z 2019-2020 roku, z pogranicza, więc ma już 5 lat, 138 000 przebiegu, drugiego właściciela, tak? No, ale ten drugi właściciel go kupił, jak miał 7 000 przebiegu, także myślę, że można powiedzieć, że to... Że jest jeden, tak. No bo te 7 000 to jakiś tam prezes gdzieś tam jeździł tam i z powrotem i go oddał, nie? No więc w moim mniemaniu diesel do tego typu auta jest optymalną jednostką 6-cylindrowy. No, I pytanie, czy rodzi to... dwulitrowca nie brał, bo jest mniejszy. Myślę, że osiągi no, musielibyśmy porównać, ale na pewno jest słabszy. Co do usterkowości tego silnika, no to bardzo podobne co do dwulitrowego diesla. One, jakby tutaj ten silnik jest powiększony tylko o 2 cylindry i jakby usterki te same się tyczą tego i tego silnika. Ale tych usterek też nie ma tak za dużo. Jest jedna wada fabryczna, która jest przez serwis zrobiona akcją fabryczną i przyjeżdżamy, oni ją naprawiają. To jest tak zwana pompa podciśnieniowa.
I ta pompa ma wadę fabryczną. Ta wada fabryczna jest usunięta przez serwis, przez akcję fabryczną. Więc jak przejdziemy do serwisu, zgłosimy się ze swoim samochodem, damy numer VIN do sprawdzenia. No to jeżeli ta akcja jest jeszcze otwarta, bo czasami fabryki wygaszają tę akcję, powiedzmy zrobią partię samochodów i mówią dzięki. Ale nie jest jak z EGR-em w BMW, że mówią, że zrobili, ale nie zrobili. No, EGR w BMW to jest śmieszna sytuacja, bo tam wymieniają... jest legenda. Jest legenda, która krąży, to jest never ending story, tak? Tu wymienią Ci tą vacuum pompę i jakby nie ma później problemów. Problemy zaczynają się przy dużych przebiegach i tutaj w tym przypadku mówimy to jakieś tam 180-200 tysięcy. Może podciekać olej przy mocowaniu pompy wysokiego ciśnienia z blokiem. Tam jest taki uszczelniacz, ona jest słabo osadzona i podcieka olej. Czasami się zrywają jakieś tutaj, znaczy uszkadzają się elementy. Ale generalnie paska rozumiem, jakichś wyrobkowego. większych, poważnych takich Nie. problemów nie rodzi. Nie Przejeżdża ma. jak stary, dobry diesel Mercedesa 500 000 kilometrów bez dolewania oleju. Tak, i też Ci powiem ciekawostkę, dowiedziałem się z serwisu z ASO, że te samochody mają interwał ustawiony na 20 000 kilometrów. A, to mniej niż normalnie Mniej, znaczy mniej niż normalne samochody tam, ja nie wiem, innych z czego to producentów. Myślę, że z rynku i tak dalej. Oni ustawili sobie na 20 000 i mało tego, przejeżdżają te samochody 200, 250, 300 tysięcy i się nic w tych samochodach nie dzieje. Rozrząd? Rozrząd bezobsługowy, bo to jest na łańcuchu, także Bezobsługowy, czyli nie ma wymienić tego po problemu, 200 co w 000. innych markach. Zwracam Ci uwagę, jak on długi właśnie ma wydłużony przód, silnik tak naprawdę zaczyna się dopiero tutaj i powiem Ci, że on jest ustawiony niemal centralnie względem przedniej osi, bo oś mamy mniej więcej w tym miejscu i zobacz, no tak w połowie silnika można by rzec, więc wyważenie samochodu dzięki temu powinno być niezłe. Ciekawe są te wzmocnienia bardzo. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, szczerze mówiąc. Amienowe? Tak skonstruowanym i amelinowe, tego się nie pomaluje, więc nie jest pomalowane. I takie to wygląda na skomplikowane i jednocześnie jakby to Janusz robił u siebie w warsztacie. Myślę, że przed chwilą. to jakaś tam strefa zgniotu. Nie, ja myślę, że to pukniesz też się wynika wszystko właśnie z łamie, wydłużenia tego samochodu o 7 cm, w związku z czym tutaj trochę inaczej to wymyślono niż w E-klasie. Nie? Bardzo możliwe. Stylistycznie to auto, żeby nie było, bardzo mi się podoba. Ten nos tutaj obniżony i mocno tam opadający do dołu, wkomponowane w to reflektory, pakiet AMG, czyli tutaj ten splitter tak zarysowany. Minęło 7 lat od jego debiutu, a w zasadzie 8, bo w 2007 był pokazany. 17. I 17 był pokazany, moim zdaniem wygląda świetnie. Zawieszenie. Tutaj mamy taką wersję, która silnikowo jest wersją gdzieś tam powiedzmy z środka cennika. Środka, ale Natomiast zawieszeniowo jest słabo. w ogóle, a czy tutaj właściciel nawet nie kupił keyless, tylko otwierasz ten samochód normalnie z kluczyka, trzeba wcisnąć. Fotela też nie masz elektrycznego, tylko musisz Dokładnie, sobie ale do tego suwać, wrócimy nie? później. Natomiast tutaj mamy klasyczną sprężynę, klasyczny amortyzator, one nawet nie są aktywne, nie są utwardzane w żaden sposób. Można było mieć Active Body Control i pneumatykę dodatkowo. Pytanie, jak to kosztowo wygląda jedno względem drugiego. Jakbyśmy musieli kosztowo. wymieniać Jeżeli coś. chodzi w ogóle o zawieszenie w tych samochodach, no to generalnie 200 tysięcy i dopiero możemy coś zacząć robić. Naprawdę się poprawiło. Ale 200 000 złotych i możemy Nie, zacząć 200 coś tysięcy robić? kilometrów. A, 200 tysięcy no, kilometrów i zaczyna coś się dziać w tych samochodach. Najczęstszym przypadkiem to są łączniki drążka stabilizatora. Popukują, stukają, no niestety przez nasze drogi, które są coraz lepsze, dlatego myślę, że te przebiegi też się wydłużają. Czasami lubią podciekać amortyzatory tylne, natomiast co do stworzni, wahaczy, no to mówię, to takie 200 tysięcy dopiero coś się zaczyna dziać. No i myślę, że tutaj ASO nam dobrze A pomoże. felga ile kosztuje jedna, bo tej to już się chyba nie doczyści nawet, A jest tak zapuszczona. tego to nie Ten wiem, samochód ale myślę, od że nowości nie był na myjni, dzisiaj pierwszy raz. I niestety go nie doszorowaliśmy. Myślę, że taka felga to w serwisie gdzieś te 4-5 tysięcy za sztukę mogą Ile? sobie krzyczeć. Wiesz, to ceny w 4,5 czy ASO 45? Ty się wyrażaj się. 4-5 tysięcy. Tam Okej. jest kropka. Bagażnik miało to bardzo przyzwoity, biorąc Duży. pod uwagę fakt, że mamy kupę i nawet już jak otwierasz go, to mówisz, Łocie panie, tu jest naprawdę sporo przestrzeni. 520 litrów, tak według rozpiski i danych technicznych. Fajnie, że kanapa już była dzielona, tak 40, 20, 40, więc jak środeczek się tutaj złoży, co niniejszym uczynię, zobacz, to powstaje płaska powierzchnia, nie taka do końca płaska, bo tutaj jest garb. Podejrzewam, że tu jest po prostu wzmocnienie. Przez to, że... Sanki pewnie są Co? tutaj. Sanki od zawieszenia tylnego. Tak, tylko pamiętaj też, że auto ma szyby bezramkowe, więc trzeba było poprawić jego sztywność względem E-klasy, więc podejrzewam, że też mamy tutaj dodatkowe wzmocnienie jakieś podłużne jednocześnie. Ale jak teraz tam zarzucisz tą wykładzinkę, poproszę, no to mamy jednak fajny, szeroki
Tutaj ten tunel, gdzie możemy sobie przewieźć jakieś narty czy dłuższe przedmioty. No i zawiasy takie klasyczne dla sedanów, wnikające, ale obudowane tutaj. Uchwyty do siateczki, tu z przodu, tam z tyłu ich nie widzę, co ciekawe. Są. Gdzie? Są, zobacz. Są? Czekaj. A gdzie? Pod Nie? tym? O, widzisz, A, wcelowałeś, tak, dobrze. jest, tak. Dobra. jest Pod podłogą, pod popatrz, co podłogą. tam jest od razu. Pod To podłogę chyba jest komuś się coś urwało się, ale zobacz, masz haczyk. Nawet dosyć duża ta wnęka. O, listwa progowa, patrz, znalazła To się. też częsty przypadek, Ta że jedna, potrafią co jej podpaść. brakuje. Jezu, jakie to jest tandetnie zrobione. Ty, to jest zrobione z folii aluminiowej normalnie. Walizka, raz. No tak nie wejdzie, nie ma mowy. Tutaj goła blacha. Jedno światełeczko, ale za to głośników nie ma, na szczęście. Ale są linki, które można pourywać, pouszkadzać od składania oparć tylnej kanapy. I druga. I ta druga już nam wejdzie w ten sposób. No, nie, lepiej ją położyć. I powiem Ci, że jak na tego typu samochód, to on jest dosyć ustawny. Jest dosyć płytki, ale też jest długi, więc dwie walizki wchodzą jedna za drugą. Tu jeszcze jest dużo miejsca na plecaki, na mniejsze walizki. Tutaj jakąś kabinówkę, tam plecaki, tutaj siaty. Albo luzem jakieś koce czy coś i naprawdę jest nieźle, jakbyśmy go spakowali samymi kabinówkami i mniejszych gabarytów walizkami. No, z 6 wejdzie. Takie 520 dobrych litrów. Naprawdę, spokojnie można w 4-5 osób spakować się na dłuższy wyjazd, a jak jedziesz nawet na narty w 4 osoby, na weekend narciarski, to wrzucasz narty w tunel środkowy, rzeczy po prawej i po lewej stronie i jesteś w stanie na weekend się dobrze spakować i pojeździć sobie. Nie musisz brać boksu dachowego, brak elektryki zamykania tej klapy, ale otwiera się fajnie. Cyk, szybciutko. Natomiast nie ma nawet kamery cofania. Słuchaj. Nie ma? Jest? Jest? A tu nie ma? A, jest tutaj ukryta ona. O, i tutaj to się pewnie odchyla jeszcze, jak się cofa, nie? No, zazwyczaj tu mają merce schowaną, nie? tak. I to jest praktyczne rozwiązanie, bo ona jest Nie brudzi czysta się. dzięki temu. Nie brudzi się od wody, która chlapie tutaj. Wydechy, no kurna, plastik, fantastic, nie? Czyli to jest tylko efekt stylistyczny, fake wydech, rura wydechowa jest podwójna i tylko z jednej strony, czyli tutaj tłumik też jest jeden, nie ma dwóch tłumików, jak bywa w samochodach mocniejszych, często szczególnie tych z 4-cylindrowymi silnikami. Z 6-cylindrowymi, przepraszam. Coś dzisiaj z tymi cyframi i liczbami nam nie idzie. O Jezu! To złożymy, Czekaj. żeby widać lepiej było. O, manual! No manual, Dobre, nie? manual. A nisko? Jest już maksymalnie Jeszcze poczekaj. opuszczone? Chyba nie. Bo to już mam... Oj, ale bo elektryka. nisko mam elektrykę. Oj, Oj, wyciągniesz stopę? Nie, dobrze, no obniżej, tak Myślałem, żeby że był nogi. maksymalnie Wiesz obniżony. co, to poczekaj, ja mogę sobie jeszcze go... O, jak jest... No i powiedzmy, że mam No tutaj... i tak. Chociaż na kolana mam Stóp niewygodnie. nie włożę tam pod spód. To jest tam jest tak jakby wręcz podwyższona trochę podłoga, fotel maksymalnie obniżony i stóp tam, no mam malutko miejsca. Jakbym zdjął buty, to może na bosaka, ale nie chcesz tego naprawdę. oszczędź mi tego, proszę. Natomiast na kolana, jak na tego typu samochód, jest zaskakująco dobrze. Nie ma dramatu, tak bym powiedział. Nad głową, no, przez linię opadającą dachu jednak jest mało tego miejsca. Nie mamy tutaj żadnego szyberdachu, żadnego szklanego dachu i dotykam głową. No, żeby się móc normalnie oprzeć, to muszę tak siedzieć, a wtedy i na kolana mam mało miejsca. Więc to jest samochód do 1,75 m. Jak ktoś ma, to wygodnie, rzeczywiście wygodnie będzie tutaj jechał. Natomiast jak ktoś jest roślejszy, dorosła osoba, wysoka, tutaj będzie miała na długich dystansach po prostu niewygodnie. Ograniczoną ilość miejsca wszędzie. I na nogi, i na stopy, i na głowę, i nawet na ramiona, bo zobacz, jak tutaj ten boczek jest tak duży, że od razu w niego stukam łokciem. Dwa nawiewy, nie ma trzeciej strefy klimatyzacji. Tutaj mamy jedno gniazdo USB-C 5V. Mamy tutaj zapalniczkę, gniazdo zapalniczki, a nawet popielniczkę mamy. Pakiet dla palących się znalazł. Trzeba dobrze, zapalniczkę trzeba schować. Dwa nawiewy tutaj, te w trybie, jak się one mówi, turbinki, tak, że przypominają. No i rzeczywiście przypominają turbinki, więc są podłokietnik, oprócz tego, że składana jest ta część i fajnie, bardzo fajnie zaprojektowany, ponieważ po pierwsze oddzielnie możemy sobie otworzyć uchwyty na kubki, różnej wielkości one mogą być, bo tutaj wejdzie i mały na cappuccinko, i duża butelka nawet, to jest super. Oprócz tego to ktoś zeżar skitlesy. Nie zostawił nam? Nie, zostawił. Chcesz? Nie.
A jak to? Wyłożone przyjemnym materiałem, fajnie, a przede wszystkim jest wysoki i szeroki, więc jedziesz i naprawdę zajebiście wygodnie trzymacie tutaj łapę. Jeżeli chodzi o wykończenie, to tak jak powiedzieliśmy, wersja taka bardziej podstawowa, bo nawet nie ma elektryki pełnej foteli. I zobacz, alkantarka, naturalna skórka jeszcze, bardzo ładne przeszycia, cały boczek tutaj zrobiony w tej skórce, jak siedzisz, żeby cię plastik nie obcierał. Super wykończone z tyłu fotele, bo nawet to sprawia wrażenie obszytego skórą, choć oczywiście nie jest to skóra, tylko to jest plastik, ale miękkim materiałem obłożony. Nie jest taki hamowaty. To jest jedynie takie plastikowe, tu wokoło, ale nie przeszkadza to tak bardzo. Drzwi. Przyjemne, miękkie, obszyte, przyjemne, miękkie, obszyte. Wstawka, która jest owszem plastikowa, ale udaje jakieś drzewo typu olcha czy tam brzoza. Wygląda bardzo ładnie. Satynowe wykończenia. To miękkie i przyjemne, to miękkie i przyjemne na dole. Wyłożona materiałem kieszeń, w którą się włoży nawet większą butelkę wody. Czekaj, bo tu też są chyba jakieś cukierki. A nie, to są jakieś To są cukierki dla mechanika. Naprawdę to robi wrażenie takiego premium, tak jak powinno być w Mercedesie. I to samo tyczy się przednich drzwi. Mówimy ciągle o wersji podstawowej. Nie mamy tutaj nawet sterowania fotela, tylko ono jest wbudowane w sam fotel, bo w wyższych wersjach, jak miałeś pełną elektrykę, to ona już była tutaj na drzwiach. Ale zobacz te materiały. 130 000 kilometrów przebiegu i auto naprawdę, wiesz ile spędziłeś czasu na sprzątaniu go dzisiaj, nie? My wiemy ile spędziliśmy, ile wydaliśmy najmniej, żeby go w miarę jakoś doczyścić z zewnątrz. Więc samochód też, powiedzmy otwarcie, nie jest samochodem jednego użytkownika, tylko służy w firmie kilku osobom na dłuższe dojazdy gdzieś tam biznesowe. Więc nie dbają o niego jakoś specjalnie. Przydałby mu się głębszy detailing nawet. Zobacz, żadnego przetarcia, żadnego pęknięcia, nic nie jest pomarszczone. Co jest dzisiaj w tych najnowszych samochodach niespotykane. Po prostu Niespotykane, to prawda. niespotykane. Potrafią po 10-15 tysiącach kilometrów mieć tutaj wszystko już pozagniatane. Tu powycierane, pozagniatane. A tu zobacz, i ta alcantara centralnie, i ta skóra w jakim jest stanie. Jak w nowym samochodzie. Kierownicę wystarczy odtłuścić tak naprawdę, bo nigdzie nie jest poprzerywana, poprzecierana, poniszczona. Po prostu się błyszczy od przetłuszczenia. O, tu jedna przygoda się jedynie przytrafiła. Trzeba byłoby na nowo strzyć deskę rozdzielczą. Bo szwy są prawdziwe i to też jest miękki, fajny, przyjemny materiał. Nawet nie wiem, czy to nie jest prawdziwa skóra, bo ona jest identyczna jak ta na fotelach. No świetnie pod palcem ją czuć, ale o, tu jest taka drobnego uszczerbku doznała i to podejrzewam, że to nie jest przecież z eksploatacji wynikający uszczerbek, no bo nikt tam nie maca samochodu, oprócz nas oczywiście. Nikt tego nie szarpał, nikt tego nie przeciął, nikt tego nie wydłubał. Ale zobacz, nawet tu obszycie tych nawiewów, to jak to wszystko się trzyma. Czemu dzisiaj nie potrafią ci Europejczycy tak robić tych samochodów w dużej mierze? No. Bo myślę, że dużo tych inżynierów wyjechało do Chin. To co? Dla mnie się podoba. Pytanie jakie Komu w jeździ? drogę, temu trampki na nogę. Oczywiście. Ale jestem, powiem Ci, naprawdę mile zaskoczony jakością wykonania i tym, jak tutaj te materiały są odporne na zużycie. Mięciutko, fajnie, przyjemnie, wysoko ten podłokietniczek. Tutaj bok cały obszyty wykładziną, zero plastiku gdziekolwiek, nawet ta konsola środkowa. A to jest bida wersja, No, jak co, na pomyślisz, jakby było w tym CLS-a. Więc jakby wyższym? to, co? Tym lepiej wyposażonym. No, nawet wiesz, to nawet bardzo ładnie upływ czasu Tu zniosło. tak, ale tu jak się przyjrzysz, to już tak widzisz, od, nie wiem, czy Tak. od pierścionka, No i to, czy od jakichś tam... to o tym mówię, zobacz. No, to jest tragedia. Zobacz, to jest tragedia jest to piano, tragedia. Albo od razu zabezpieczyć, albo jakbym kupił takie auto używane, to zrobić porządny detailing tego i zabezpieczyć, nie? Albo sprawdzić, ile kosztuje nowe. To w serwisie. Ta część? No, wiesz co, słuchaj, ja często o tym mówię, że naprawdę warto czasami zadzwonić do ASO i zapytać się, ile to kosztuje, bo czasami te części nowe w Trzyma się to serwisie wszystko. kosztują mniej niż na Allegro używane. Tak, tak się może zdarzyć, szczególnie, Więc warto że, sprawdzić. że też mają różnego rodzaju akcje promocyjne na Tak. te części, nie? I warto Że tam sprawdzać sobie takie. 20-30% taniej. Na Albo mają przykład. jakiś leżak patrz, to magazynowy. lubię. Zawsze mam problem. Gdzie
okulary w aucie położyć, a tutaj jest na to schoweczek. No i mamy standardowy zawias i powiem Ci, że ten standardowy zawias, były o nim takie opinie, jak samochód był nowy, że jest dosyć hałaśliwy, więc ciekaw jestem, czy to się potwierdzi. No strasznie głośny. Ja pierdzielę. A tym tutaj coś brzęczy. Słyszysz? Tak. Jak w CLA ten zawias. Ale sztywność nadwozia całkiem niezła. Sztywny jest, natomiast Pomimo jest tego, głośny. że nie mamy że mamy bezramkowe szyby, bezramkowe drzwi, to sztywność nadwozia ma dobrą, nie pracuje jakoś. No tutaj, ale to może być, wiesz, coś z tych pierdół, tutaj jest wszędzie. Jest Nie, jest mnóstwo bardziej tych- tutaj coś. Tak? Słyszę. Na podszybiu? Gdzieś tutaj. Ja słyszę tu. Dobra, nieistotne. Zawias jest naprawdę hałaśliwy. Faktycznie ciekaw jestem, czy na pneumatyce byłoby lepiej, bo daje o sobie znać, faktycznie. Natomiast aż mi się nie chce wierzyć, że w tych multimediach tutaj, które mamy, nie ma czegoś takiego jak Apple CarPlay, powiem Ci. Wiesz? Co, nośniki? Nośniki to Bluetooth, brak połączonego urządzenia, czyli widzi tylko porty USB, kartę SD i ewentualnie Bluetootha. Telefon. I co? Menedżer urządzeń. No faktycznie nie ma. Masz tylko Bluetooth audio i tylko telefon, a nie wyświetla tutaj ikonki ani CarPlaya, ani Android Auto. 2020. Tylko że to było wtedy jeszcze płatne i w większości, a w zasadzie we wszystkich modelach, czy to i Mercedesa, i BMW, i Audi. Tylko że to jest programowo zainstalowane, więc to jest kwestia podłączenia komputera tutaj i wprowadzenia takiej funkcji. Fotel, nie wiem jak u Ciebie, ale boczki ma tak ściśnięte, a nie ma regulacji tych boczków, że dla mnie jeszcze idealnie, ale dla Ciebie Ja tak już- śmiem podejrzewać, że niekoniecznie. Ja już nie ukrywam, że nie wiem, czy słyszysz, że już taki mam na bezdechu. Na bezdechu u Na Ciebie? bezdechu, bo mnie ściska. No, ale dla Nie, ale mnie są mega, bardzo dla fajne. mnie super wygodne. Natomiast jak ktoś już jest tutaj szerszy nieco w talii i w klacie, to będzie to odczuwał. Ale są fajne, to prawda. W niektórych wersjach sportowych nie masz takich foteli. Dynamic, proszę, tutaj mamy Dynamic Select. Jakbyśmy chcieli skonfigurować sobie indywiduala, to mamy tylko napęd, możemy skonfigurować, czyli w zasadzie to jak działa przepustnica, bo nic więcej. No ewentualnie jeszcze jak skrzynia chodzi, nie? Albo komfort, albo eko. Układ kierowniczy, jak ma działać i jak ma działać ESP, czyli elektroniczna stabilizacja toru jazdy. Nie skonfigurujemy tutaj zawieszenia aktywnego, bo go po prostu nie mamy, więc nie wejdziemy w żaden tryb I sportowy. może nawet lepiej, bo nie Ale- ma się co psuć. Tak, natomiast ten zawias jest dosyć sztywny i to mi nie przeszkadza w tego typu samochodzie absolutnie, bo to oznacza, że przy wyższych prędkościach i na krętych drogach będzie się fajnie, pewniej prowadził. Natomiast fakt, że ono jest tak hałaśliwe w tego typu samochodzie, no to już trochę z tą klasą nie licuje. Mogłoby być lepiej wyciszone. Ustawienie oświetlenia. Ambiente mamy. Ale tego ambiente tutaj, no tak, tutaj widzę, jest to ambiente. Jest Tu? zdecydowanie tak, też Tu tutaj, jest, w tu? całej desce rozdzielczej, w drzwiach pewnie tutaj też pod spodem, ale jest ładnie ukryte. No i te turbinki mają też podświetlenie. 138 tysięcy przebiegu i rozmawiając z właścicielem, mówi, że praktycznie nic takiego się nie stało w tym wozie. Poza wymianą skrzyni. No do skrzyni. Znaczy, posłuchaj, jakby właściciel nie wie dokładnie, co się stało, samochód stanął na światłach, zatrzymał się na światłach i nie chciał już mu ruszyć. Z tego, co się dowiedział, bo auto zostało scholowane do serwisu, było coś ze skrzyni biegów. Ale co? On sam osobiście nie wie. Przypuszczam, że to mogło być zrobione na gwarancji, więc tam pewnie jakieś dostał informacje szczątkowe. No pytanie, co się stało, bo z tego, co mnie wiadomo, no to te skrzynie raczej są bezawaryjne i jeżdżą. Te 9G Tronic tak, No, rzeczywiście. więc pytanie, Silniki co tu się są stało, bezawaryjne, natomiast zdarzają się problemy z elektroniką, z czujnikami parkowania na przykład, Tu z tego z przyciskami, typu, czasami się dzieją. Mimo, że część z nich jest fizyczna, to tutaj jest taki haptyczny, Ten czarny. dzyndzel, dokładnie. Prawy służy do obsługiwania tego, co jest tutaj na ekranie tym multimedialnym 12,5 calowym, lewy służy do obsługi 12,5 calowych zegarów. Ładnie to wygląda, działa dużo gorzej. O, No, tak
tak bym powiedział, bo estetyka tego nie pozostawia wiele do życzenia. To wszystko jest ładnie opisane, takie anodowane, fajnie to wygląda. Miło dotyku. Ale nie zawsze właśnie te haptyczne joysticzki dobrze działają. Trzeba wyczuć je, żeby zaznaczyć to, co dokładnie chcemy na ekranie. Plus taki, że naprawdę konfigurować zegary to można sobie na miliard różnych sposobów i zmieniać ich wygląd i tego, co mamy po prawej, i tego, co lewej, i zaprogramować to sobie, przypisać do trybów jazdy, więc to jest duży plus. Ja te starsze systemy Mercedesa lubiłem, jeżeli chodzi o obsługę. Nie mam HEVA, to jest plus, bo w ogóle po liftingu, słuchaj, wycofano tego 3-litrowego diesla, tylko zostały te 2-litrowe diesle, ale oprócz tego, bo tego wycofano, ale zamiast 350, bo ten ma oznaczenie 350D, pojawiło się oznaczenie 400D i to był ten najmocniejszy diesel, czyli podwójna turbina i 333 konie mechaniczne, dokładnie, jeżeli się nie mylę. Zaletą tego jest to, że mamy tutaj 600 N już od 1200 obrotów. Nie? Teraz na którym I ma bardzo ładną kulturę pracy, cichutką. Jak się tak jedzie, Nie? stabilnie tak. Jedynie na Ty nie postoju, lubisz diesli, ja jak to odpalisz. zawsze Nie, pamiętam. zależy w jakim samochodzie. Ja nie lubię czterocylindrowych Ale diesli. pamiętasz, mieliśmy Mercedesa 4-cylindrowego, dieselka. Tak. I straszny był klekot. W Giele chyba to było, tak? Nie, Czy w w czym? C-klasie chyba mieliśmy. Nie, to w C-klasie nie było tych 400D, czy tam 300D. Nie, mieliśmy dieselka. Nie, mówi, to była benzyna i pracowała jak diesel. A, możliwe. No. Dlatego mi się tak kojarzy. No, tak, to był ten Nie, to tutaj kultura pracy jest bardzo ładna. bardzo przyzwoita. Cichutko, zgadzam się. fajnie wygłuszony. No ja tam 6-cylindrowe to ja lubię, panie, to jest mięsistość pracy. Ale podszarpuje, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Może faktycznie przez tą poduszkę skrzyni biegów, która tutaj... Czy silnika? Albo z silnika, nie wiem, któraś jest, no bo on szarpie, nie wiem czy czujesz takie szarpnięcie, szarpie, nie? oczywiście, że Nie szarpie. jest to wina według mnie skrzyni, bo te skrzynie bardzo ładnie, płynnie pracują. Podszarpuje. Ale to moim zdaniem jest nie na skrzyni, tylko poduszka będzie do wymiany. Albo pod silnika. Bardzo możliwe, także będą niestety koszty. No takich 70-71 dB na betonie do około 68 spada na kawałku asfaltu prawdziwego. Więc jak na samochód tej klasy to jest przeciętny wynik, szczerze mówiąc. Najlepsze samochody, które testowaliśmy, nie kosztowały pół bańki jako nowe, tylko bardziej 200-300 tysięcy złotych i na asfaltowej nawierzchni robiły wyniki na poziomie 66-67, a 68-69 na betonie. A pamiętajmy o tym, że 2 decybele na tym wskazania tak naprawdę mogą oznaczać dwukrotnie bardziej taki słyszalny hałas, nie? Jakoś to są do tego jakieś pomiary, ci co się na tym znają, audiofile i cała reszta pewnie będą doskonale wiedzieli, co mam na myśli, natomiast jest duża różnica pomiędzy 68 a 70, to chciałem powiedzieć. Ten samochód bardziej 70-71. I też mam takie wrażenie, że najwięcej z tego hałasu pochodzi od zawieszenia, od kół w tym wypadku, Tak, a bo... nie od bo na tutaj przykład nic... powietrza opływającego, bo pomimo, że ma bezramkowe szyby, to powiem Ci, że świetnie jest wygłuszony. Nie słychać nic. Nic. Ale w momencie, kiedy wjechaliśmy na tą gorszą nawierzchnię, od razu było słychać ten dźwięk, nie? I też jak przejeżdżasz łączenia na tych mini wiaduktach, to też słyszysz, jak pracuje zawias i opona. Mam wrażenie, że po prostu jest źle wygłuszony, jeżeli chodzi Od spodu. o Bo silniczka nadwozie, nic nie słychać. Nie, właśnie silnik I bardzo ładnie szumów pracuje. powietrza też zero. Więc tutaj gdzieś dali ciała przy wygłuszeniu. No i przy takiej prędkości 6,2, 6-cylindrowy diesel, doskonały wynik 6,1 teraz spadło. I to by się pokrywało z doświadczeniami tego właściciela, bo mówi, że do 140 jazda na godzinę potrafi się w 7 litrach zamknąć bez problemu. Dopiero tam jak 160, 170, 180 to zaczyna się robić bliżej dziesiątki, ale to takie bardziej 9 niż 10 przy wyższych prędkościach. A taka mieszana jazda, że odpalasz go na zimnym silniku, trochę po mieście, wyjedziesz z tego miasta, to też są wartości 6,5 litra. Bardzo ładny wynik, jak na 3-litrowego diesla. Zajebisty wynik, natomiast ten samochód ma mały bak paliwa. 50 litrów, tak. To w ogóle śmiech na sali. Jakby był 70, to przecież przejeżdżasz 1000 km na jednym tankowaniu. Generalnie, jeżeli chodzi o silnik, to naprawdę to super pasuje do tego samochodu, moim zdaniem. No tego dwulitrowca bym nie Robisz brał. sobie te 700 km na jednym zbiorniku paliwa, to jest optymalnie, mało pali. No i to jest trochę takie Gran Turismo.
To jest trochę taki samochód w długą trasę, żeby wygodnie, komfortowo dojechać i zawieszenie o tym świadczy, i ten silnik o tym świadczy, i to zużycie paliwa o tym świadczy, i ta praca skrzyni biegów, która jak nie jedziesz dynamicznie, to płynnie, miękko zmienia te przełożenia. No mógłby być trochę lepiej wyciszony od spodu. Już jest gotowy, już znalazł satelity. Gotowy? A ty masz do przodu skrzynię? Do przodu masz. Tryb sportowy plus, wyłączona kontrola trakcji. Proszę o procedurę startu. O kurna! Strzela ta skrzynia. No dobrze, dziękuję bardzo. Biorąc pod uwagę fakt, że 3 nas jest, 3 z fasonem, Napompował się trochę. No co? Napompował się trochę, nie? Napompował się 6,36. Ale jest nas 3 potężnych facetów i jeszcze córcia silnego siedzi z tyłu, towarzyszy nam na zdjęciach, gdyż zajmuje się pieskami, I pół zbiornika Podczas- paliwa prawie. Nie, na 1/4. gdy my nagrywamy. 6,36. No ale doładowane jest teraz 300 kg masy, No, lekką ręką licząc. Więc naprawdę jest spoko. 6,36. Jeszcze zróbmy dla porządku jeden pomiar. Ale pompuje się nieźle. Czujesz, Ale- jak on wstaje? Tak, ale wstaje, ale też po dźwięku silnika słyszę, że tu jest poduszka do... Zobacz, jak on wpada w delikatne wibracje. 6,39, bardzo powtarzalnie. Powtarzalny wynik. Tak. Jest dobrze. Zamianka. To? Tak. Chcesz jechać? Tak. Ale podoba mi się taka jędrność tego samochodu i to odróżnia go też od E-klasy. E-klasa jednak jest zestrojona nawet z tamtego okresu bardziej komfortowo, a tutaj oni zawsze w CLS-ach o 30% mniej więcej usztywniali wszystkie parametry zawieszenia. Inne tuleje stosowali, nawet inne pochylenie kół trochę, no może nie na negatyw, nie? Natomiast inne sprężyny, inne amortyzatory i naprawdę jest to czuć nawet podczas prowadzenia. Bo ten samochód jest bardziej sprężysty, szybciej wykonuje polecenia, jakie mu wydajesz kierownicą. Masz wrażenie, a nawet to nie jest wrażenie, tylko to pewnie też pokazałyby dane techniczne, bo jest niższy o 3,5 cm, czy tam 4, ale to nie tylko kwestia dachu, ale też tego, że tak pewniej i szerzej stoi na ziemi. Bo ma i szersze nadwozie, i szerszy nieco rozstaw tych kół. I naprawdę czuć tutaj pod tym względem różnicę. On bardziej się prowadzi jak samochód taki usportowiony. Zatem zobacz, jak wykonuje taki manewr, to masz wrażenie, że on ma skrętną tylną oś, bo tak szybko reaguje na zmianę kierunku jazdy. Ale ma nadwrażliwe systemy i nieprzyjemnie reaguje na przekroczenie pasa ruchu, bo tak jakby przyhamowywał któreś z kół w krytycznej sytuacji, więc nie jest to takie zachowanie neutralne. Niestety. Znaczy trzeba się do tego przyzwyczaić. O tak, bo tak, jak ja tak, jechałem tak. w tamtą stronę, to wyczułem to i mówię tak, o, coś... Świetny zawieszeniowo. Szkoda, że tak hałasuje ten zawias, ale nawet te nierówności takie poprzeczne na autostradzie, jak on wybiera, to od razu siada. Nie buja go, nie, tylko raz go wybierze i się stabilizuje, więc dobrze jest ustawione dobicie i odbicie bardzo. Ty co? Patrzyłeś, jak kosztują używki? No już wspomnieliśmy o tym, tak naprawdę takie najtańsze można znaleźć za 150 000 złotych, ale to będą samochody z pierwszego okresu produkcji z dosyć wysokimi przebiegami. Są I też mocno takie pomęczone. egzemplarze, które są z końcówki produkcji. No i one trzymają już cenę i to zaskakująco, bo nawet 4-cylindrówki potrafią kosztować 300-350 000 złotych, jak są ze sprawdzonego źródła i mają niewielkie przebiegi. Takie auto z przebiegiem rzędu 140-150 tysięcy złotych, z tym dieslem z roczników 2020 te okolice, przedliftowe jeszcze, no to słuchaj, ponad 200 koła nadal. Nie? Więc już trzymają wartość całkiem nieźle. Natomiast no, ten samochód mocno stracił moim zdaniem na swoim charakterze, na swojej wyjątkowości, na swoim prestiżu przez to, że się tak bardzo upodobnił na przykład do CLA. Co więcej, Mercedes wprowadził sam wewnętrznie jemu konkurenta pod tytułem GT Fordora. Nie? AMG GT Fordor, czyli wewnątrz to dokładnie to samo. Przód podobny, zbliżony, chociaż GT Fordora łatwiej jest rozpoznać na ulicy. Tył trochę inny, no i inna sylwetka. tak. No i tam tylko AMG znaczki, natomiast też był chyba 2-litrowy, jeżeli dobrze pamiętam, ten 43, czy on miał jeszcze wtedy 6 cylindrów? Nie, wydaje mi się 6. No może, było 43, 53, 63, potem nawet 73, czyli ten e-performance. No i dlatego tutaj była tylko wersja 53 AMG.
Tam to auto zaczęło pełnić rolę takiego sportowej limuzyny z trochę wyższego segmentu. Trochę ubolewam nad tym, że to auto, bo ono ma piękny design, żeby nie było. Ono Nie, ale jest wygląda ładne. prześlicznie, mnie się bardzo podoba jego sylwetka, jego stylistyka, natomiast żałuję, że ona jest tak bardzo podobna dla CL-a. Dla właścicieli CL-a to dobrze, bo tak, wszyscy bo- myślą, że mają CLS-a. Dla właścicieli CLS-ów trochę gorzej, no ale to były takie czasy unifikacji tych wnętrz. To samo tyczy się zresztą tutaj trochę tego wnętrza, bo pamiętaj, że CLS-y, szczególnie ten pierwszy, ci, którzy się interesują, też poznają, że są pewne detale, które CLS-a odróżniają, ale na pierwszy rzut oka to równie dobrze to mogłaby być E-klasa, więc też straciło na tej wyjątkowości, na tym prestiżu. Dlatego myślę, że ta pierwsza i druga generacja, one tak dobrze się sprzedawały, bo były czymś innym. Ktoś, kto chciał jeździć innym Mercedesem niż E, nie chciał jeszcze jeździć S-ką, to miał coś po środku, co wyjątkowo wyglądało i z zewnątrz, i w środku, i miało gamę silnikową trochę bardziej prestiżową i bardziej usportowione było, jeżeli chodzi o zawieszenie, a tutaj w tej trzeciej generacji już tego zabrakło. Już w drugiej trochę zabrakło, bo już tam się pierwsze czterocylindrowe silniki pojawiły na przykład. Więc to wszystko poodbierało prestiżu temu autu, no i trzeba było zakończyć jego produkcję, bo po prostu ludzie już nie widzieli sensu w kupowaniu go. Niestety sobie strzelili w kolano. Tak, natomiast ja nadal doceniam bardzo, patrząc z perspektywy kierowcy, dużo bardziej sportowe właściwości, jeżeli chodzi o zawieszenie, układ kierowniczy niż E-klasa. Genialny silnik w połączeniu z tą skrzynią biegów, natomiast ewidentnie tutaj trzeba w nim zrobić w poduszkę i jeszcze nabierze takiej gładkości pracy, aksamitności. Tak, bo szarpie przy tym wszystkim, nie? To tak. jest takie... Świetne wyciszenie, jeżeli chodzi o kabinę, tutaj bardzo niskie zużycie paliwa, zbyt hałaśliwe zawieszenie moim zdaniem, duży bagażnik praktyczny, za mało miejsca trochę dla dorosłych osób na tylnej kanapie, ale dzieciaki spokojnie się tam rozsiądą i nie będą na nic narzekały. To trzeszczenie gdzieś tutaj mnie wkurza, to piano w tym miejscu, takie sobie, tu z przodu, tak jak dla wysokiego faceta na mnie, no to otacza mnie. Myślę, że takie 7,5. Jako całość. Ja mu dam trochę więcej, bo mi się... Znaczy, ja mam ogólnie tak, że ja nie za bardzo przepadam z Mercedesem, ale jest kilka modeli, które mi się podoba i tutaj to, co ten do nich powiedziałeś, należy. i ten do nich należy. I to, co powiedziałeś, ten układ jezdny, silnik przede wszystkim, skrzynia biegów tutaj robią robotę. Więc ja myślę taką 8, 8,5. Z racji tego też, że on nie jest jakoś mocno drogi w eksploatacji. Więc mamy samochód klasy premium. Jeżeli jest tak, jak mówisz, to jest rzeczywiście plus, bo nie o wszystkich samochodach klasy premium można to powiedzieć. Można to powiedzieć, prawda? Dziękuję.